Stary Rynek, centralna część lokowanego w połowie XIV wieku miasta kazimierzowskiego, usytuowanego na prawym brzegu rzeki Wisły, na zachód od miasta biskupiego z katedrą i zamkiem, to niewątpliwie serce Płocka, jego reprezentacyjna wizytówka. Chcąc poznać historię miasta i poczuć jego atmosferę, stąd zazwyczaj zaczynamy zwiedzanie. Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski w monografii historycznej miasta Płocka odnotował: Jądrem Starego Grodu, jedynie zabudowanym, gdzie życie miejskie się koncentrowało, był Stary Rynek. Pośrodku rynku w dni targowe wozy z produktami wiejskimi oraz stragany, kramy i stoły z rozmaitego rodzaju towarami, przy nich włościanki i Żydówki. Na rynku także kuglarze pokazywali sztuki, głównie wchodzili po linie na wieżę ratuszową. Do Płocka przybywała heca i konni jeźdźcy, trupa Salomońskiego i poważny teatr pod Popiołkiem i Pfeifrem, a Buchholz balony puszczał. Północną pierzeję Starego Rynku tworzą kamienice, których początki sięgają końca XVIII wieku i wieku XIX. Najstarszą kamienicą jest budynek pod numerem 17, który powstał w trzeciej ćwierci XVII wieku. Kamienice te wielokrotnie zmieniały swoich właścicieli, działały tu na przestrzeni lat różne przedsięwzięcia, a także instytucje. Każda z nich ma swoją historię i skrywa jakąś tajemnicę. Na kamienicy przy Starym Rynku 7 w 1970 roku Towarzystwo Naukowe Płocki umieściło tablicę upamiętniającą Wincentego Hipolita Gawareckiego, historyka, badacza dziejów Płocka i Mazowsza, zarazem prawnika i dramatopisarza, jednego ze współzałożycieli Towarzystwa Naukowego Płockiego, kawalera Orderu Świętego Stanisława. Ciekawym faktem jest, że Wincenty Hipolit Gawarecki w latach 1831-1834 mieszkał przy Starym Rynku, ale w domu oznaczonym numerem hipotecznym 17, który został zespolony z kilkukrotnie przebudowywanym ratuszem. W 1844 roku Gawarecki odnotował: Z domów nowszych, ozdobniejszych postacią swoją, dom dwupiętrowy, przyległy ratuszowi teraźniejszemu pod liczbą 17 odznacza się. Wzniesiony został za rządu pruskiego w miejsce wątłego domku z drzewa, który parę wieków przetrwał. W domu tym piszący, przez lat 3 mieszkając, czynności urzędowe i prace swoje naukowe w tymże czasie w narożnej komnacie, której okno gankiem żelaznym wychodzącym na rynek jest ozdobione, uskuteczniał. Przy Starym Rynku 5 w okresie międzywojnia funkcjonowała organizacja Pokój Wiernym Izraelitom, Shlomei Emunei Israel, centralna organizacja Żydów ortodoksów w Polsce, oddział w Płocku. Organizacja prowadziła bibliotekę, której celem było dostarczanie społeczności żydowskiej miasta Płocka literatury i pism autorów żydowskich, polskich oraz innych narodowości. Pod adresem tym działała także prywatna 8-letnia 6-klasowa męska powszechna szkoła religijna Isoda Tora, powstała w 1921 roku. Historia kamienicy przy Starym Rynku 9 wiąże się z postacią Augusta Zaleszczyńskiego, który w latach 1828-1840 był jej współwłaścicielem. August Zaleszczyński był związany z Płockiem od 1811 roku. Pełnił funkcję kancelisty Trybunału Guberni Płockiej, przez wiele lat był radnym miasta Płocka, a po śmierci Jana Bethera został w roku 1832 prezydentem miasta. Funkcję tę pełnił do 1845 roku. W 1840 roku sprzedał posesję przy Starym Rynku Andrzejowi Karszowieckiemu, który w Płocku trudnił się prowadzeniem handlu winami, był wiceprezydentem miasta oraz radcą byłej Rady Wojewódzkiej Płockiej. Kolejnym właścicielem kamienicy był Adam Niemirowski, profesor szkół Gimnazjum Płockiego. W latach 1910-1913 należała ona do Bolesława Zdzierskiego, od 1919 roku Jakuba Germana oraz Izraela i Hanny Goldschmidtów, małżonków Goldberg, następnie Icka Wolfa i Hanny Rywki Malinowskich.
Na początku XIX wieku właścicielami nieruchomości przy Starym Rynku 11 byli Marianna z Trzcińskich i Bonifacy Betcherowie. Bonifacy Betcher po zakupie sąsiedniej nieruchomości od Dawida Ejzyka w 1809 roku wybudował do dziś istniejącą kamienicę, którą wspomina Wincenty Hipolit Gawarecki. Dom pod liczbą 21, do sukcesorów Bonifacego Betchera należący, wzniesiony na piętro, obszerne ma sale, w których dawniej reduty, kasyna odbywały się, a dziś resursa Płocka mieści się. Od 1853 roku właścicielem tej kamienicy w stylu klasycystycznym był kupiec Ojzer Lewita. W 1865 roku kamienicę nabył kupiec Shia Leizor Kenig, po którym odziedziczyli ją Bajla Reisla, Hayasura, Raca, Józef Meyer, Iciek i Jakub rodzeństwo Kenig. Kolejnym właścicielem był Markus Schenwitz, a po jego śmierci Christian Moritz Schenwitz, właściciel magazynu mebli. W spadku po nim całą nieruchomość odziedziczyła Natalia Neufeld. W 1934 roku nieruchomość kupił Jankiew Lanenter. W latach 1857-1865 zlokalizowana była tu apteka Augusta Liebhena, a w latach 1924-25 funkcjonowała siedziba biura syjonistycznego w Płocku Agudas Sion, którego prezesem był Haskiel Rosenberg. W kamienicy mieściła się także siedziba Płockiego Żydowskiego Muzyczno-Literacko-Dramatycznego Towarzystwa Hazomir. Od 1933 roku przy Starym Rynku 11 funkcjonował zakład krawiecki Celela okolicy. W kamienicy przy Starym Rynku 13 mieściła się od 1885 roku księgarnia i skład materiałów piśmiennych Meyera Leiby Bukiego. Przy księgarni istniała również wypożyczalnia książek. Księgarnia Bukiego była bardzo dobrze zaopatrzona. Klienci mogli w niej nabyć zarówno literaturę polską, jak i obcą. W 1907 roku Meyer Leib Buki otworzył w Warszawie dom księgarski komisowo-ekspedycyjny przy ulicy Elektoralnej 5, służący interesom księgarni prowincjonalnych. Swoją działalność księgarską prowadził prawdopodobnie do 1909 roku. Pod adresem tym zarejestrowana była także pracownia kapeluszy Frydersona oraz skład skór Gutmana Zielonki. W latach 1924-1927 funkcjonowała tu hurtownia tytoniowa Ludomira Grabowskiego. Kamienica barokowa przy Starym Rynku 17 w typie związanym z kręgiem północnym powstała w trzeciej ćwierci XVII wieku. Pierwszym przekazem ikonograficznym dotyczącym tej kamienicy jest akwarela Andrzeja Karszowieckiego z 1813 roku. W 1843 roku nieruchomość dzierżawiła Bogumiła z Ligowskich-Rościszewska, córka Jana i Marianny z Dobrosielskich, żona kapitana wojsk polskich Franciszka Maksymiliana Rościszewskiego. Od 1850 roku właścicielem nieruchomości był kupiec zbożowy Ojzer Lewita. W roku 1862 nieruchomość kupili Jakub i Hawa z Finkensteinów, małżonkowie Grubman. Na terenie posesji funkcjonował magazyn ubiorów oraz skład nasion. W kamienicy mieściła się siedziba prywatnej czteroklasowej szkoły żeńskiej Gołdy Tasiemki Wolfsdorf, absolwentki siedmioklasowej żydowskiej szkoły żeńskiej Emilii Perkal w Warszawie. W 1920 roku nieruchomość nabył Mordka Boll. W tym samym roku sprzedał ją Feliksowi i Hieronimie Paśniewskim. Kolejnym jej właścicielem był Franciszek Szymczak, następnie Bronisław Umiński.
Sąsiednia kamienica pod numerem 19 także była związana z rodziną kupca Oizera Lewity i dwojry Amalii z Funkensteinów. Warto wspomnieć, że ich synem był Gustav Gershon Lewita, kompozytor i pianista, który zdobył sławę jako wykonawca utworów Fryderyka Chopina i Roberta Schumana. Przy Starym Rynku 19 w okresie międzywojnia mieściła się pracownia kapeluszy Libe Marguli. Przy Starym Rynku 21 w latach 1876-1878 funkcjonował kantor weksli Markusa Szenwica, a w 1920 roku pod adresem tym mieściły się biura Państwowego Urzędu Zbożowego. W kamienicy przy Starym Rynku 23 swoje dzieciństwo i wczesną młodość spędził Nahum Sokołow, pisarz, dziennikarz i lider ruchu syjonistycznego. Nahum Sokołow był synem pochodzącego z Wyszogrodu kramarza Szmula Joska i Mariem Gitli z Konów. W Płocku Nahum Sokołow odebrał tradycyjną żydowską edukację. Uczęszczał do jednego z płockich cheder, a następnie do szkoły Markusa Dancygiera. Brał zarazem prywatne lekcje u płockich pedagogów. Sokołow odwiedził rodzinny Płock w 1924 roku. Był już wówczas znanym człowiekiem, a jego przyjazd spotkał się z wielkim entuzjazmem ze strony płockich Żydów. W nieruchomości tej mieszkał także Marceli Kramsztyk, urodzony w Warszawie, syn znanego rabina, prawnika i publicysty Izaaka Kramsztyka oraz Ewy z Frylingów. Marceli Kramsztyk był adwokatem przysięgłym, magistrem prawa i administracji. Zajmował w Płocku wybitne stanowisko wśród miejscowej palestry i cieszył się rozległą praktyką. Zyskał uznanie jako prawnik cywilista. Był współpracownikiem Kuriera Warszawskiego i autorem pracy Zakres egzekucji ruchomej. Kamienica narożna przy Starym Rynku powstała w 1818 roku z inicjatywy kupca Lipmana Markusa Lewity. W 1818 roku dom ten nabyła żona Lipmana Markusa Lewity, dwora z Nissonów. W 1861 roku sprzedała nieruchomość Itcie z Braków i Michałowi Józefowi małżonkom Kon. W 1874 roku posesja ponownie zmieniła właściciela. Na publicznej licytacji nabył ją kupiec Dawid Szlama-Pokrzywa, syn Arona i Frajdy z Lejzerów. Ostatnimi przedwojennymi właścicielkami nieruchomości były Feiga-Wel Felicja Frenzel, Adela Maria Frenzel oraz Brana Wel Bronisława Frenzel, które odziedziczyły ją po swojej matce Henie Frenzel. Kamienica w 1969 roku uległa poważnemu pęknięciu i musiała zostać wyburzona. Odbudowano ją od fundamentów w dawnym kształcie. W kamienicy mieści się obecnie lokal gastronomiczny Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów oraz siedziba redakcji czasopisma Tygodnik Płocki.